Piękny dzień, dawno nie było update'u. Chris, jak jest? Jak jest? Hello, boss. Nice fight weather? today. Very nice, boss. Let's go to do. Let's work. Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie w Norwegii. Chwilę mnie nie było. Ale dam wam update w międzyczasie. Jakoś zmontuję ten film tak, żebyście byli na bieżąco z tym, co się działo w międzyczasie. Ostatnia praca. Jesteśmy na bazie. Tam w namiocie leży ziemia przygotowana na przyszły rok. Tamta sterta odpadów z ogrodu, z dróg i tak dalej, drzewa do przemielenia, żeby było, żeby ta ziemia miała składniki odżywcze, po prostu, żeby ta trawa rosła. O, jak widzicie, palec zabandażowany. Potem powiem wam, co się stało. Oj, dało do pieca. Ostatnie 2 tygodnie dało do pieca. W tym tygodniu, wczoraj, przedwczoraj, minus 18 rano. No nie było przyjemnie, nie jest przyjemnie. Dzisiaj jest pogoda około 0 stopni, ale dzisiaj bardzo mocno pada. Mamy ostatnie 2 dni, żeby skończyć ten dach. Jak widzicie, na części jest położona już membrana. Są położone już kondruaty. Teraz musimy zacząć drugą stronę, przygotować. Jutro cały dach zamykamy płytami. Z zewnątrz płyty asfaltowe i do przyszłego roku to będzie tak stało. Na początku Asbjorn chciał tylko budować dach, ale Asbjorn chciał, żeby było 25 stopni spadu na dachu. W związku z tym trzeba było bardzo wysoko wynieść kalenicę. Tam jest 3 metry, 3,20 do szczytu kalenicy. Ja mówię do Asbjorna, że słuchaj, taka powierzchnia tutaj, jak ją zamkniemy samym dachem, niezagospodarowana, to po prostu głupota. Tym bardziej, że Asbjorn chce izolować jeszcze garaże. Mówię, zróbmy to tak, żeby stawić na taki moment, w takim momencie i z taką możliwością, że jak będziemy chcieli, to w przyszłym roku można tam nawet zbudować mikromieszkanie, czy mikro, no tam będzie 66 metrów podłogi, no tylko, że jest spad na dachu. Na środku będzie wysoko, a dalej będzie spad, no, ale to nie ma problemu, żeby wstawić łóżko, kabinę prysznicową w rogu, kuchnię i tak dalej. Więc szykujemy to tak, zamknąć to tak, że w przyszłym roku można tam było coś zrobić. W ścianach szytowych na razie zamykamy ściany na pałę szybko. Nie myślę o żadnych oknach i drzwiach. Będzie tu jedno okno, drzwi z drugiej strony i okno z drugiej strony. No ale w tym roku zamykamy to. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie docelowa wysokość podłogi, także nie robimy okien. Robimy tylko normalną, standardową konstrukcję norweską, co 60 belki, stendery i zamykamy to. Chris wchodzi na dach, dokańcza kontruaty. Ja zaraz biorę buczoja, na dachu mamy drewno, robimy podparcie. Robimy belkę nośną. A żeby te ostatnie tutaj 3 metry dachu miały jakieś podparcie, no bo tutaj trzeba liczyć, że śniegu może być masy 250 kg na metr kwadratowy. Tak robimy ten dach, żeby taki miał udźwig powyżej tego, bo my we trójkę, jak liczyłem nasze kilogramy, to około 240. Wieszaliśmy się na jednej belce, nawet się nie ugina. Także ten dach będzie bardzo solidny. Robimy tutaj belkę nośną. Tu jest zbiornik na paliwo, będzie drugi zbiornik na paliwo. Jeden na zwykłego diesla, drugi na tego gospodarczego do koparek, bo jest tańszy. No i żeby z tego dachu śnieg spadał jeszcze za zbiorniki z paliwem. Jutro w piątek, ostatni dzień, Asbjorn przyjeżdża z synem, z Turwilem. Mieliśmy my to robić, ale mówię do Asbjorna, że nie damy rady. Ja też nie dam rady biegać góra-dół i kontrolować. Będzie tutaj 10 cm wylewki betonowej. Tutaj będzie w przyszłym roku wylewka betonowa. Będą porty zmienione, będzie wycięta wyżej blacha, będą wyższe bramy wjazdowe. Także tak, jesteśmy na bazie, kontynuujemy. Wszystkim tym, którzy się zastanawiali, co się u mnie dzieje, dziękuję za troskę. Wiem, że zaniedbałem kanał, no ale tak jak wam mówiłem, zima trochę miesza mi po prostu w głowie. Tym bardziej, że dużo pracowaliśmy, żeby pokończyć to, co trzeba było skończyć. Mogliśmy skończyć pracę de facto tydzień temu, zostawić to na etapie, gdzie były same belki, sama konstrukcja. I tak to zostawić do przyszłego roku. Drewno by zmokło, ale by wyschło do przyszłego roku. Ale Asbjorn też to zamknęli. A żeby to zamknąć, trzeba zamknąć wszystko, ściany i dach, bo tutaj mocno wieje. I jak nie zamkniemy ścian, a położymy dach, to w przyszłym roku na wiosnę będziemy tego dachu szukać prawdopodobnie no gdzieś tam
W zeszłym roku tak mocno wiało, stał tylko jeden garaż, że garaż był przesunięty. Dlatego wylewamy podłogę w jednym garażu, żeby ustabilizować to wszystko. Z drugiej strony jest kontener, w którym prawdopodobnie będzie można w przyszłości nawet mieszkać. Teraz Bjornowi o tym mówiłem, że tutaj można było zrobić bazę. W przyszłym roku planuję nowy, duży garaż. Typowy kontener budowlany. W Norwegii ludzie w takich kontenerach żyją na dużych budowach. Kuchnia, lodówka, łazienka z prysznicem, z kibelkiem, szafa, wstawić łóżko. Jedna osoba mogłaby tu mieszkać przez sezon i nie byłoby z tym problemu. A firma też miałaby więcej korzyści, a zbiór mógłby powynajmować na przykład tą kabinę, w której chłopaki mieszkają przy garażu. Tam, gdzie ta hałda docelowo leży, tam daleko i ta rura. Tam w przyszłym roku ma powstać nowy garaż. Będziemy całą siedzibę firmy przenosić sobie tutaj. A ten dach z odpadów robiłem w zeszłym roku. Teraz robimy dach tutaj. Materiał już jest, rusztowanie jest. Bierzemy się za pracę i zobaczymy, jak to po prostu dla Was zmontuję. Bo pogadamy o tym, co działo się przez ostatnie 3 tygodnie, kiedy mnie nie było. How many, boss? can show. One. Okay. And this is 2, 3, 4, 5, 6. Tambok. 6. And how many socks? 4. 4 pary skarpetek, 6 par na górze. Only And on your legs, only one? Underpants or? 2. No, 3. 1, 2, 3. I tylko jedne kalesony. No, tak się pracuje w takich warunkach. Coffee. Okay, Jedziemy do pracy? let's go. Z kronikarskiego obowiązku. 29. Sobota. Mieliśmy skończyć do wczoraj, do piątku. No ale nie daliśmy rady. Zamarzał dach, nie daliśmy rady obłożyć go panelami. A zbiór nie jest. Zostawiamy to tak, jak wygląda. Do przyszłego roku. W przyszłym roku się to dokończy. Widać dokładkę, która była dzisiaj robiona. Ta nie zamarznięta jeszcze. Koniec pracy. Jedziemy wyrzucić śmieci z przyczepy. Jedziemy do domu, prać ciuchy i już z myślą o wylocie. Betonowa podłoga, tam będzie stał golf całą zimę pod dachem. O, a tu jest crew. Don't cry. Don't cry, you finish your job. How is it? How is the feeling to finish the season? Tired, boss. Tired? No, happy. Happy? Yes, Tired? happy. Are you Very staying longer happy. next project? Now let's burger. Let's burger today, boss. Yeah. Dobra, jedziemy do domu. Ernestin czeka, miałem już dzisiaj nie pracować. Jedziemy sprzątać dom, pakować się. No i witam kolejnego dnia. Nie kolejnego po tym, jak pracowaliśmy w sobotę, no ale dzisiaj mamy poniedziałek. Jak widać z tyłu karton, drugi karton do wysyłki na Filipiny. Siostra Ernestin jest w ciąży. Udało się ogarnąć dużo różnych ciuszków dla dziecka i będzie to płynęło na Filipiny. Jedziemy to zawieźć. Jest poniedziałek, na chwilę przed wylotem. Naprawdę jesteśmy w takim locie. Praca się wciągnęła, sprzątanie, pakowanie. No i dzisiaj ostatni dzień, kiedy jeszcze trzeba rzeczy pozałatwiać. Jedziemy zawieźć Ulfa do Fredrikstad, do naszego miasta, w którym mieszkaliśmy wcześniej, w którym żyje jego brat z tej samej hodowli. Będą sobie razem mieszkać, tak jak w zeszłym sezonie. Jedziemy zrzucić karton u agenta, który wyśle go. No ale czeka nas 4 godziny drogi przy normalnych warunkach. A warunki dzisiaj są takie, jak widzicie. O, minus 7,5 ciepło się zrobiło, bo minus 9. No, piękna zima nas żegna w tym roku.
No tak jak nazwa kanału zresztą wskazuje, między światami, między dwoma skrajnymi po prostu miejscami. Kończę tą nagrywkę teraz, bo jak widzicie trzymam kamerę w ręce, a za chwilę będziemy mieli z górki, trzeba po prostu mieć więcej kontroli nad samochodem. Ale za jakiś czas do Was wrócę, Ernest mnie ponagrywa, trochę sobie pogadamy, bo miałem zrobić dogrywkę do tego filmu z pracy ostatniego, co się działo u nas, taki update z domu, ale musicie uwierzyć, że po prostu nie było na to czasu, a że dzisiaj w samochodzie spędzimy jakieś 8 do 10 godzin, no to dzisiaj będzie trochę czasu, żeby pogadać o tym wszystkim. No i jeszcze jak wrócimy tutaj do siebie wieczorem w góry, to musimy jeszcze odstawić Golfa w jego miejsce też zimowania do tego garażu, który zbudowaliśmy. Musimy go zawieźć na żwirownię. To jest pół godziny jazdy od nas z domu przy takich warunkach pogodowych. Zaparkujesz go tam w środku, ściągnie się tablicę, wyrejestruje, rozwiąże ubezpieczenie i będzie sobie po prostu stał i czekał do naszego powrotu. Niedługo wracam. See the intro. Say hi to the vlog. Hi vlog. Say hi vlog. I'm going vlog. I'm going in my vacation. How are you feeling? I'm feeling good. Your last days in Norway so far. Yeah, but I need to update them about a lot of things. Pierwsze z kolei, co przychodzi mi do głowy, no to 5 listopada mieliśmy z Ernestim pierwszą rocznicę naszego ślubu. Kto widział film Shorts, ten wie. Także mamy roczek po ślubie. No i nie da się ukryć, tak uważam, że był to najlepszy rok w moim życiu. Bardzo mnie poukładała moja żona. Właściwa kobieta i właściwa osoba w moim życiu. I żeby to trwało tak jak trwa, niech lecą kolejne lata do pełnoletności i dłużej. Świętowaliśmy ze Zbiornym i z Krystyną, nasi świadkowie na ślubie. Także co roku będzie taka okazja się spotkać. Tak długo jak będziemy tutaj przyjeżdżali do pracy. A potem po naszej rocznicy byliśmy w Tonsbergu. Odwiedzić kuzynkę, którą widzieliście we vlogach wcześniejszych zeszłego roku, jak byliśmy na Filipiny pierwszy raz na dłużej. W okolicach grudnia, stycznia była ze Stianem, byliśmy ich odwiedzić, bo mieszkają w Tonsbergu i z Eloise. No i wziąć między innymi od niej ciuchy dla siostry Ernestine, bo Stian już wyrósł.
Krishna już nie planuje więcej dzieci, więc wszystkie ubranka chłopięce wydała. No bo wiadomo już, że będzie to chłopiec. To co przychodzi w marcu, to będzie chłopiec. Także odhaciliśmy sobie tą wizytę. Ale w Tonsbergu najważniejszym punktem wycieczki było spotkanie się z ciocią. Ci co śledzą i oglądają też wiedzą o czym będę teraz mówił. Ziemia, na której się budujemy na Sikichorze, część jest nasza, a część była podzielona między 8 rodzeństwa mamy po prostu po rodzicach, po dziadku. No ale reszta rodzeństwa zrzekła się tej ziemi z tego tytułu, że siostra z Norwegii, ciocia właśnie bardzo dużo pomagała przez wiele lat, jak teraz kilka lat temu spłonął dom po dziadkach, Ancestral House, ten, który tam budują u Ladrina, no to też ona bardzo dużo pomaga finansowo w tej budowie i w związku z tym, z całą tą pomocą, którą ona tam udziela na przestrzeni lat rodzinie, no to całe rodzeństwo doszło do wniosku, że zrzeka się całej tej ziemi, co dla nas jest po prostu lepsze, no bo nie musimy się dogadywać z każdym z osobna i brać pod uwagę, kto ma jaki plan, tylko pojechaliśmy do cioci, porozmawialiśmy z nią, jak wygląda sytuacja, bo liczymy się z tym, wiedzieliśmy o tym, że raczej ta ziemia nie będzie na sprzedaż, bo dzisiaj nie ma takiej potrzeby, ma ziemi bardzo dużo na Filipinach, pieniędzy jej nie brakuje, a poza tym to jest po rodzicach, takich rzeczy się nie sprzedaje na Filipinach, tylko hazardziści, alkoholicy i ludzie na zakręcie życiowym sprzedają ziemię po rodzinie, którą dostałem w spadku. Ciocia myślała, żeby robić tam sobie rest house, taki na stare lata odpoczynek. No ale wytłumaczyliśmy cioci, że dobrze wiemy, że ma kawałek ziemi nieopodal, tam gdzie my też mamy kawałek ziemi na górze, zaraz obok nas 5 minut z buta tak zwanego. No i że taki rest house to można robić tam albo w dowolnym innym miejscu. Ale tutaj z tego tytułu, że ziemia jest na samej plaży, jak wiecie, nad samym morzem, no że to miejsce ma po prostu potencjał na zarabianie pieniędzy i że lepiej byłoby pomyśleć w tym kierunku, że my skończymy swoje plany, które mamy teraz tam do zrobienia, będziemy mieli pokoje na wynajem, zobaczymy jakie będzie obłożenie tych pokoi, jak to będzie po prostu szło. I jak będzie to szło, to wystosuje się po prostu do cioci jakąś ofertę na kolejne domki, żeby były pod wynajem. Dostaliśmy też nie to, że na papierze, no ale mamy pełne błogosławieństwo od cioci, że jak tylko chcemy coś tam robić, nie wiem, stawiać płot dookoła całej tej działki, to ciocia postara się pomóc, a jakby tylko były jakieś problemy, że ktoś by tam mówił, że nie jesteśmy właścicielami, żeśmy nie rządzili, bo tylko część tej ziemi jest nasza, no to mamy błogosławieństwo i nie ma żadnego problemu. Możemy się trochę porządzić w tym roku więcej niż w zeszłym, kiedy były jeszcze znaki zapytania, po prostu nie było możliwości spotkać się z ciocią twarzą w twarz. Tak jak widzieliście plasterek, w międzyczasie wypadek w pracy, nieuwaga, lenistwo, też przez pogodę. Śnieg, nie chciało mi się schodzić na dół z dachu. Chciałem sobie dociąć jedną konduatę, mały materiał, piłą cyrkulacyjną na dachu zamiast wejść i po prostu użyć piły stołowej. Robiąc to, trzymając to w ręce, myślałem o tym, że to się prawdopodobnie może stać, że jest duże szanse prawdopodobieństwa, ale tak, wiecie, ego, co, ja nie dam rady? Coś tyle razy zawsze się udawało. No i odbiła mi piła i złapała mi palec. To jest duża umiejętność, jak pracujesz, generalnie duża, nie tylko jako stolarz, ale zachować spokój bez paniki. No jak to już się stało, to jak zwykle na chwilę tylko zamknąć oczy, sprawdzić czy palec jest na miejscu, chociaż wiedziałem, że piła już kończyła, już blokada działała, już ona kończyła obroty, więc przyjechali powierzchownie po skórze, po paznokciu. Za jakieś pół roku okaże się, jak bardzo po palcu przejechała. Nie doszło do kości, nie doszło do uszkodzenia żadnych mięśni, żadnych nerwów. Jest tylko kwestia tego, czy tak zwana macierz paznokcia została nacięta, to jest tam, skąd paznokieć wyrasta. Czy paznokieć po prostu będzie odrastał w normalnej formie, czy będzie z jakimś zgrubieniem, czy po prostu jak to będzie. No ale to jest kolejna blizna, którą będę nosił po prostu z dumą, która będzie mi przypominała o pewnych zachowaniach w pracy. Jest to i tak duży sukces, że przez cały sezon żaden z chłopaków z Filipin nie obciął sobie palca.
że to mi się udało na tyle dopilnować, żeby oni sobie krzywdy nie zrobili. A to, co się u mnie stało, to mówię, to jest tylko brawura, to nie jest duży problem. Poza tym mam pielęgniarkę w domu, która się tym opiekuje. Bardzo ładnie się to szybko zrosło, nie byliśmy na szyciu. Będzie dobrze. No i zawsze będzie mi już przypominało teraz, że lepiej poświęcić tą chwilę czasu, nawet jak dach jest śliski, to ostrożnie zejść z tego dachu, rozstawić sobie tą piłę, zużyć te, nie wiem, to jest nawet 10 minut więcej, żeby to zrobić, niż wygłupiać się z takim czymś. I to by było na tyle, wracam do jazdy, a potem jeszcze sobie pogadamy. Ok. No, Ernestin się nie kąpała od 4 days. I not shower 4 days. Saving my hair for hair color. Ebony. Ebony. Take the second exit on the Sarpsborg Bay, Riksväg 22. No snow here. No, nie ma śniegu tutaj. 6 stopni. You're here in your old. Tak, znowu stare śmieci. W ogóle zapomniałem powiedzieć. Ernestin skończyła prawo jazdy. Jak wykupiła sobie te długie jazdy w szkole nauki z nauczycielem, no to powiedział jej, że po tych to były 2 dni, tam po 5 godzin chyba jazdy. Powiedział, że nie ma żadnych zastrzeżeń i że niech idzie na egzamin. No i Ernestin jest na etapie rozglądania się teraz za samochodem na Filipinach dla siebie. What? Także tak, także może kolejny samochód się pojawi niebawem. Say again. A jeszcze sprawa jest taka, że przecież te ostatnie 2 tygodnie to było i zimno, i śniegu, i lód, i znowu cieplej, i deszcz. Były takie dni, że było naprawdę bardzo słabo, jeżeli chodzi o pogodę jazdy samochodem. Lód ze świeżym deszczem zamarzniętym, taka no gołoleć można było powiedzieć. A Ernestin chcąc nie chcąc musiała do pracy sama sobie dojechać i wrócić. I jest po tym doświadczeniu, które tutaj nabyła przez te 2 miesiące, od kiedy jest samochód, no to stała się naprawdę tak dobrym kierowcą, jak niektórzy w Polsce, znajomi czy ludzie, których znam, przez 5 lat nie potrafią tak dobrze jeździć samemu. Zanim pierwszy raz pojechałem nad morze samochodem z Łodzi, tam jest 300-400 km, nie pamiętam dokładnie ile jest z Łodzi do Gdańska. To też mi to zajęło, nie wiem, ze 3 lata, zanim pierwszy raz się tak daleko wypuściłem, a tak to 150 km wycieczki coś. A Ernestin już w tym roku przecież była i w Szwecji, gdzie zrobiła prawie 400 km i po tych górach pojeździła, po tym śniegu, po tym lodzie, gdzie tam też trzeba zwracać uwagę, wiadomo, na zniesienie w góra-dół. Zjeżdżając w dół po lodzie trzeba i skrzynią biegów wyhamować. Także dziewczyna sobie bardzo dobrze radzi, bardzo zdolna. No i teraz możemy się zmieniać, tak jak dzisiaj długa droga. Pewnie z powrotem będzie kawałek jechała. No. Say again. No i witam Was, już jest pora wieczorowa. Jest godzina po 8 w poniedziałek. Jutro wyjeżdżamy. Tak jak mówiłem, Golfina będzie zimowała tutaj. Za chwilę zamykam bramę. Tablice ściągnięte do wyrejestrowania. No i co? No i jedziemy, Vito, do domu. Dokończyć sprzątanie, pakowanie i w drogę. Kto dotrwał do tego miejsca, dziękuję za oglądanie. Jak jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii, jeszcze w Norwegii. Do zobaczenia wkrótce.